Witajcie. Muszę Wam powiedzieć, że dziś rano rynek nieruchomości ożywił się. Moi znajomi się ożywili nawet, bo usłyszeli, że inflacja spadła do 2,5%. To wstępny odczyt GUS-u podany dziś. Zresztą nasza waluta również zareagowała spadkiem przeceną kursu, no bo nikt nie liczy na to, że stopy procentowe będą rosły w związku z tą inflacją. A dlaczego moi znajomi od nieruchomości tak się ucieszyli tą wiadomością? No właśnie dlatego. Niska inflacja to niskie stopy procentowe, niskie oprocentowanie na lokatach, więc już marzy im się powtórka z tego, co działo się mniej więcej od 2015 roku i jeszcze dalej, a już zupełnie niektórzy rozmarzyli się, aby mieć powtórkę z COVID-u, czyli w ogóle prawie zerowe stopy procentowe i ogromny szturm ludzi do kupowania betonu. No, może te gorące głowy warto czasami ochłodzić, a może warto w ogóle poznać dane o rynku. No i dzisiaj pokażę Wam dużo wykresów, dużo danych i wyciągniecie sami wnioski, co się dzieje, co się może stać. Zapraszam, siądźcie wygodnie i patrzcie na te wykresy. Rynek nieruchomości nigdy nie idzie prostą drogą i nigdy nie zależy od jednego wykresu. Ale tę dzisiejszą prezentację zacznę od tego właśnie wykresu, który pokazuje inflację i dynamikę wynagrodzeń rok do roku. Jeszcze niedawno mieliśmy sytuację, w której inflacja bardzo mocno zjadała wzrost płac. Dzisiaj obraz jest inny. Inflacja spadła, a wynagrodzenia nadal rosną nominalnie szybciej od cen. To oznacza, że realna siła nabywcza części gospodarstw domowych przestała się pogarszać, a zaczęła się odbudowywać. Ale jednocześnie widać, że dynamika wynagrodzeń nie jest już tak wysoka jak wcześniej. To nie jest więc jakieś paliwo dla euforii, tylko raczej taki symptom zmierzania do stabilizacji rynku. I w ogóle jak ten wykres wpływa na rynek mieszkań? Otóż w ten sposób, że wspiera oczywiście on popyt mieszkaniowy, ale nie oznacza automatycznie, że ludzie zaakceptują każdą cenę. Kupujący mogą wracać na rynek, zwłaszcza przy poprawie dostępności kredytów, ale będą bardziej wrażliwi na cenę. To, że niektórzy myślą, że jak jest już taka niska inflacja, jeżeli w ogóle to będzie trwałe tak niska inflacja, no to ludzie rzucą się na kupowanie mieszkań, może, ale nie wszyscy. Ci majętni mogą powtórzyć działanie przenoszenia pieniędzy z banku do właśnie betonu, można powiedzieć, jeżeli jeszcze bardziej będą spadały stopy procentowe. W każdym razie, jeżeli płace rosną szybciej niż inflacja, to popyt mieszkaniowy z pewnością nie znika. Ale jeżeli tempo wzrostu płac słabnie, a ceny mieszkań są już wysokie, to ten popyt staje się coraz bardziej wybredny. Ale kogo naprawdę stać na mieszkanie? Średnie wynagrodzenie wygląda dobrze, ale średnia bywa myląca. Dla rynku mieszkaniowego bardzo ważna jest mediana, bo ona lepiej pokazuje sytuację typowego pracownika. A mediana jest wyraźnie niżej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Czyli można powiedzieć tak, wynagrodzenia rosną, ale typowy kupujący nie zarabia tyle, ile sugerowałaby sama średnia. To ogranicza dostępność mieszkań. Deweloper, sprzedający może mówić, przecież pensje rosną, ale kupujący powie, dobrze, tylko moje dochody nadal nie pozwalają mi kupić tego mieszkania przy tej cenie. Dla rynku mieszkaniowego średnia pensja jest mniej ważna niż to, ile zarabia taki typowy, medianowy, można powiedzieć, kupujący, a on wciąż ma dużo słabszą pozycję niż wynikałoby to z samej średniej krajowej. Symen24. Praktyczna wiedza o nieruchomościach. Widzimy różnicę między sektorem publicznym, prywatnym, dużymi podmiotami i mniejszymi firmami, jeżeli chodzi o mediany zarobków. A to oznacza, że rynek mieszkaniowy będzie się coraz bardziej dzielił, bo inaczej wygląda sytuacja osoby pracującej w sektorze na przykład publicznym, czy w dużej firmie, albo w dobrej branży, a inaczej osoby pracującej w zwykłym takim prywatnym przedsiębiorstwie. To wzmacnia
jeszcze bardziej segmentację rynku. Dobre lokalizacje, mieszkania kupowane przez osoby o stabilnych dochodach i wyższej zdolności kredytowej mogą trzymać ceny. Słabsze lokalizacje i drogie oferty kierowane do takiego przeciętnego, medianowego klienta będą miały większy problem. Czyli rynek mieszkaniowy nie jest jednakowy. Tam, gdzie są wysokie i stabilne dochody, popyt może się utrzymać. Tam, gdzie kupujący opiera się na niższych dochodach, ceny ofertowe będą musiały zderzyć się z rzeczywistością. Same rosnące płace nie wystarczą, jeśli pogarsza się sytuacja na rynku pracy. Na wykresie widać, że liczba bezrobotnych, liczona sezonowo z wyrównaniem, wzrosła względem wcześniejszych dołków. Nie jest to jeszcze katastrofa, ale to jest sygnał ostrzegawczy. Dla rynku mieszkań ważne są nie tylko dochody, ale też pewność dochodów. Kupujący nie podejmie decyzji o kredycie na 25 czy na 30 lat, jeżeli po prostu boi się o pracę. Rosnące bezrobocie może po prostu ograniczać popyt zakupowy, zwiększać ostrożność, wzmacniać negocjacje cenowe, a w dodatku nawet osoby, które formalnie mają zdolność kredytową, mogą odkładać decyzję. Pamiętajcie, że są również notowane zwolnienia w branżach, które uważa się za doskonałe. Nie tak dawno się uważało za doskonałe. Rynek pracy nadal nie wygląda dramatycznie, ale przestał być wyłącznie argumentem za wzrostem cen mieszkań. Jeżeli bezrobocie będzie dalej rosło, to kupujący na pewno będą ostrożniejsi, a sprzedający, no cóż, będziecie musieli się liczyć z negocjacjami. Pewną grupę popytową stanowią również cudzoziemcy. Liczba cudzoziemców pracujących w Polsce rośnie. Między grudniem 2024 a grudniem 2025 ten wzrost to było ponad chyba 7% i jest to bardzo ważne dla rynku mieszkaniowego, ale przede wszystkim, nie tylko, ale przede wszystkim dla rynku najmu. Osoba pracująca w Polsce musi przecież gdzieś mieszkać, nie zawsze kupuje mieszkanie, ale często wynajmuje. Ważne jest też, z jakiego kraju ta osoba pochodzi. Ukraińcy to mniej więcej ostatnio 67% tych osób, no i wielu z nich przyjeżdża tutaj na wiele lat, często z rodziną. Nie wszyscy, ale tak jest. Zupełnie inny popyt tworzą ludzie, którzy przyjechali na przykład z Ameryki Południowej i chcą tutaj po prostu być przez na przykład rok czy dwa, a potem wyjechać, może pół roku czasami. Oni często mieszkają w czymś, co nazwijmy umownie hotelem robotniczym, kwaterami. Ten czynnik mocniej podtrzymuje popyt na najem, szczególnie w dużych miastach i ośrodkach z mocnym rynkiem pracy. Może też wspierać popyt często na małe mieszkania, pokoje, najem pracowniczy i tańszy segment rynku. Czyli możemy powiedzieć tak, że rosnąca liczba pracujących cudzoziemców nie oznacza automatycznie boomu zakupowego, ale w ogóle oznacza, szczerym będąc, dodatkowy popyt na mieszkania, przede wszystkim na rynku najmu. Symen24. Praktyczna wiedza o nieruchomościach. Zwróćcie również uwagę, że w zasadzie rośnie liczba osób pracujących na umowach zlecenia lub umowach pokrewnych. Te osoby mogą wynajmować mieszkania, mogą tworzyć popyt konsumpcyjny, mogą mieszkać w dużych miastach, ale ich droga do kredytu hipotecznego może być trudniejsza. Ten wykres może po prostu wzmacniać rynek najmu bardziej niż rynek zakupu. Jeżeli coraz więcej osób pracuje w sposób mniej stabilny z punktu widzenia banku, część z nich zostanie na rynku najmu dłużej i widać, że ta grupa osób narasta. Zanim przejdę do strony podażowej, zróbmy podsumowanie części popytowej. Z jednej strony mamy czynniki, które podtrzymują popyt. Płace rosną szybciej niż inflacja, cudzoziemcy pracujący w Polsce zwiększają zapotrzebowanie na mieszkania, a część osób nadal będzie potrzebowała najmu. Z drugiej strony mamy ograniczenia. Mediana wynagrodzeń pokazuje, że typowego kupującego Polaka wciąż nie stać na wszystko. Rośnie bezrobocie, a część dochodów pochodzi z form zatrudnienia mniej korzystnych przy kredycie i to jest coraz większa grupa tych osób. No a jak wygląda
Strona podażowa. Ile mieszkań może trafić na rynek w kolejnych latach? Pozwolenia na budowę pokazują potencjał przyszłej podaży, natomiast rozpoczęte budowy pokazują decyzję. Ktoś naprawdę zaczął się budować i zwróćcie uwagę, że nigdy pozwolenia nie przekładają się 1:1 na liczbę rozpoczynanych budów i niektórzy mogą po prostu się nawet wstrzymywać z tymi rozpoczynanymi budowami. Na wykresie widzimy jednak, że ostatnio w tym roku, można powiedzieć, odbiliśmy się od dołka, jeśli chodzi o liczby rozpoczynanych budów i weszliśmy nawet na poziomy takie dość przyzwoite. Duża liczba pozwoleń w ogóle może ograniczać oczekiwania dalszego wzrostu cen, bo rynek wie, że podaż może zostać kiedyś uruchomiona, ale pozwolenia to jeszcze nie mieszkania. Nawet powiem więcej, że rozpoczęta budowa to jeszcze nie lokal gotowy do odbioru. Dlatego wysoka liczba pozwoleń mówi nam raczej o potencjale przyszłej podaży niż o tym, że za chwilę, jutro czy za 5 miesięcy mieszkania zaleją rynek. Spójrzmy na tabele przygotowane przez GUS. W maju 2026 wydano pozwolenia na 23 692 mieszkania, czyli o jakieś 13% więcej niż rok wcześniej, choć mniej niż miesiąc wcześniej. W okresie styczeń-maj było to 119 859 mieszkań, czyli 16,3% więcej licząc rok do roku. Najważniejszy dla rynku mieszkań jest budownictwo wielorodzinne i jest wiersz, który pokazuje właśnie mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. Tam w okresie styczeń-maj mamy 79 524 mieszkania, co daje w ogóle 121,7% wyniku z poprzedniego roku. To pokazuje, że deweloperzy i inwestorzy przygotowują dużo projektów. Dla rynku jest to sygnał, że w perspektywie kilku lat podaż może być większa, szczególnie jeśli popyt się poprawi i deweloperzy zaczną uruchamiać wszystkie projekty, na które mają pozwolenia. Ale to jeszcze pamiętajmy, nie jest podaż gotowych mieszkań, to jest taki, uproszczeniu magazyn potencjalnych inwestycji. Krótko mówiąc, dane o pozwoleniach mówią, deweloperzy mają co budować, ale te dane nie mówią, że deweloperzy już budują. Jeżeli chodzi o rozpoczęte budowy, to w maju 2026 rozpoczęto budowę 20 406 mieszkań, czyli o 6,9% więcej niż rok wcześniej, ale w okresie styczeń-maj ogółem rozpoczęto 94 714 mieszkań, czyli mniej więcej tyle samo co rok wcześniej, 99,8%. Najważniejszy wiersz dla rynku wielorodzinnego to znowu przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. W okresie styczeń-maj rozpoczęto 57 697 tysięcy mieszkań, czyli 97,4% wyniku sprzed roku. I tu jest klucz. Pozwolenia w tej kategorii bardzo mocno urosły, ale rozpoczęcia są lekko poniżej poprzedniego roku. To oznacza jakąś ostrożność po stronie deweloperów. Nie rezygnują z pewnością z rynku, zabezpieczają pozwolenia, ale zastanawiają się, czy warto teraz zaczynać budowę, czy trochę wcześniej. Pamiętajmy też, że część z nich spodziewa się zmian przepisów budowlanych, wymagań technicznych co do budynków, więc po prostu chce uzyskać wcześniej pozwolenia, bo przecież pozwolenie na budowę, pamiętajmy, ważne jest 3 lata od dnia jego wydania. Dla przyszłości to oznacza, że nowa podaż może zostać uruchomiona dość łatwo, jeżeli popyt się poprawi, ale to nie musi wejść na rynek automatycznie.
W danych o budownictwie wielorodzinnym widać najważniejszy sygnał. Deweloperzy przygotowują projekty. Widać też, że ruszyło to budownictwo, nazwijmy je czynszowe, społeczne, jak zwał, tak zwał, różne te formy budownictwa i jak spojrzymy, to procentowe wzrosty nawet mogą być ogromne, ale ciągle są to małe liczby bezwzględne. Symen24. Praktyczna wiedza o nieruchomościach. Z danych pokazanych na tych wykresach wynika, że przyszłość rynku mieszkaniowego będzie zależała od, nazwijmy to, zderzenia trzech sił. Pierwsza siła to dochody. Płace nadal rosną szybciej niż inflacja, więc pokazują, że popyt nie musi zniknąć. Ale jest druga siła, czyli wasza ostrożność. Mediana wynagrodzeń, rosnące bezrobocie, mniej stabilne formy zatrudnienia pokazują, że niektórzy kupujący po prostu będą bali się podjąć decyzję zakupową, nie będą akceptowali każdej ceny, a mogą nawet się wstrzymywać z zakupem, mimo że teoretycznie ich zarobki pozwalają im to kupić. Ponadto jest trzecia siła, czyli podaż. I zobaczcie, że tu też jest taka trochę ostrożność. Deweloperzy występują dość mocno o pozwolenia, ale z budowami to już tak troszeczkę ostrożniej postępują. Zobaczymy, kiedy zmienią zdanie i zaczną budować i gdzie przede wszystkim. Dlatego takim bardzo prawdopodobnym scenariuszem na ten najbliższy okres to nie jest ani krach, ani euforia. Rynek bardzo selektywny natomiast. Dobre mieszkania w dobrych lokalizacjach będą się broniły. Niektóre miejscowości będą padać, inne będą nadal szły w górę. Zbyt drogie oferty będą musiały być korygowane z cen marzeń do po prostu rzeczywistości. Rynek najmu nadal będzie podtrzymywany przez migrację, w tym migrację zarobkową, ale tę migrację również wewnętrzną, jak i tą z zewnątrz. Oraz będzie również podtrzymywany przez te osoby, które mają dobre nawet dochody, ale niekoniecznie łatwą drogę do kredytu, bo przecież banki preferują umowę o pracę ponad umowę typu umowy zlecenia, chociaż one znajdują sposoby finansowania różnych umów, ale zawsze łatwiej jest temu, który ma umowę o pracę. Napiszcie w komentarzach, co dzieje się na waszych rynkach nieruchomości. Napiszcie również, co dzieje się na waszych lokalnych rynkach pracy, bo dochodzą nas przecież różne ciekawe informacje. Tu zamknie się zakład, tam gdzieś zakład się po prostu przenosi do innego kraju i to nawet taki zakład pracy, który zatrudniał wysoko wykwalifikowanych pracowników. Niektórzy się boją sztucznej inteligencji. Jak to wygląda z waszego punktu widzenia? No i cóż, życzę powodzenia na rynku nieruchomości. Cześć, trzymajcie się.